Cześć, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. Ja nazywam się Kamil Tarczyński i dzisiaj opowiem Wam o narzędziu, które nazywa się Zano. Zano to narzędzie no-codowe, które jak samo siebie mianuje, ma taki swój slogan Build Scalable No-Code Backend. Co to znaczy? To znaczy, że Zano twierdzi, że jest w stanie budować skalowalny backend za pomocą no-code. I to jest totalnie prawda. Za pomocą Zano możemy budować ultrawydajny backend, nie używając nawet jednej linijki kodu. Oczywiście, jeżeli taka funkcjonalność będzie potrzebna, to możemy dodawać tam funkcję lambda, więc żeby rozszerzać, czy możemy rozszerzać je o inne API requesty, czy o jakieś third party solution, ale generalnie możemy zbudować backend nie używając nawet jednej linijki kodu. Jak Zano funkcjonuje, jak wygląda od środka, tego dowiecie się w dzisiejszym filmie. Zapraszam. Dobrze, jak widzicie, jesteśmy już w konkretnej instancji naszego Zano. Troszkę inaczej, jak widzicie, wygląda ten edytor, bo też troszkę inne rzeczy budujemy w Zano, troszkę inaczej się nimi będziemy posługiwać, trochę inaczej będziemy tutaj funkcjonować. W Zano budujemy tylko i wyłącznie logikę rozwiązań. To znaczy, że budujemy to, jak dana funkcja ma działać, jakie są jej kolejne kroki, co tam dokładnie ma się dziać. Zano nie umożliwia nam w żaden sposób budowy frontendu. Tutaj budujemy tylko i wyłącznie backend. Oczywiście Zano na przykład pozwala nam na regionalizację danych, na bardziej, powiedziałbym, podejście programistyczne przy tworzeniu właśnie tych funkcji backendowych i o nich sobie zaraz poopowiadamy, pokażę Wam dokładnie, jak funkcjonuje. Natomiast najpierw zaznajommy się z dashboardem właśnie naszych instancji. Jak widzicie, tutaj Zano nas prosi o sfiniszowanie setupu, tego na razie nie będziemy robić, to nas nie interesuje. Mamy tutaj nasz workspace usage. Będziemy widzieli, ile API requestów zostało wykonanych w ostatnich 24 godzinach, gdzie możemy sobie to przejrzeć, dokładnie naszą historię. Mamy informacje o tabelach w bazie danych, czy o po prostu API requestach. Przez ostatnie 24 godziny żaden API request nie został wykonany i to by się zgadzało. Mamy ustawienia settingsy, tutaj mamy tylko tak naprawdę nazwę naszego workspace'u. Mamy data sources, tak? Czyli możemy sobie ustawić, że chcemy, aby nasza instancja Zano, nasz workspace miał środowisko deweloperskie oraz środowisko produkcyjne. W innym wypadku, jeżeli sobie nie wykupimy dwóch, mamy tylko i wyłącznie jedno. Możemy kolonować nasz workspace, możemy eksportować dane z naszego workspace'u i resetować na przykład drafty, czy zadbać o odpowiedni compliance center, jeżeli mamy taki premium add-on wykupiony. Wracając do naszego dashboardu, widzicie, tutaj mamy kolejne opcje, takie jak na przykład m.in. branche, żebyśmy mogli tworzyć sobie kolejne branche naszego backendu, które nie będą miały wpływu jakby na ten main branch. Mamy informacje o użytkownikach, którzy tutaj należą do naszego workspace'u, z którymi będziemy mogli sobie gadać czy wymieniać informacje. Mamy również bazę danych. No i baza danych to jest coś, co jest sercem naszej aplikacji, gdzie de facto my możemy tworzyć nowe tabele, których będziemy później mogli używać w naszych funkcjonalnościach, w naszych API. Te tabele oczywiście możemy sobie rozszerzać, tak jak uważamy za słuszne, dodawać kolejne kolumny, które będą kolumnami odpowiedniego typu, czy teksty, czy integery, czy obiekty, czy referencje, enum, timestampy, daty, booleany, decimale itd., itd. Tego widzicie jest naprawdę sporo i mamy tak naprawdę tutaj nieograniczone możliwości tego, jak nasza baza danych będzie funkcjonowała. Mamy ustawienia naszej bazy danych, konkretnej tabeli, czy na przykład do niej mogą się dostać tylko użytkownicy, którzy są użytkownikami autoryzowanymi. Możemy zadbać o security, variables, możemy zarządzać wersjami, autocompletami,
i tak dalej, klonować sobie to wszystko, więc tutaj widzicie, możemy sobie po prostu zarządzać naszymi tabelami. Możemy też wyświetlić relacje między tymi tabelami, żeby zrozumieć, jak właśnie te relacje, kiedy nasza baza danych się powiększa, jak te relacje między tymi obiektami funkcjonują. To jest oczywiście jakaś mega przykładowa baza danych służąca tylko do treningu, więc niekoniecznie te relacje tutaj są mądre, ale można sobie je podejrzeć i widzieć, jak one dokładnie funkcjonują, żeby mieć o tym po prostu pojęcie. Możemy też dodawać sobie tabele, czy importować je z pliku CSV albo bezpośrednio z Airtable. W każdym miejscu w Zano również macie informacje takie startowe, jak zacząć pracę z tymi wszystkimi rzeczami, czy wideo tutoriale, więc będziecie mogli mieć całkiem łatwe wprowadzenie do tego, jak to wszystko dokładnie wygląda. Następnie mamy API, czyli właśnie serce de facto Zano. To tutaj tworzymy sobie API grupy, w których tworzymy konkretne API endpointy, w których tworzymy konkretne funkcjonalności. Oczywiście takim podstawowym API endpointem czy grupą jest ten API endpoint służący do autoryzacji użytkowników, gdzie użytkownik może się zalogować, może się zarejestrować, czy może pobrać informacje po prostu o swoim koncie. Jak widzicie, panel wygląda w ten sposób, że mamy tutaj informacje o API endpointach, gdzie mamy informacje o tym, jakiego one są typu, jaki jest do nich link oraz opis, jeżeli został dodany. Mamy informację o URL-u. Ten URL może być oczywiście naszym URL-em, nie musi to być URL z Zano. Domyślę jest. Mamy również z automatu tworzoną dokumentację w Swaggerze, dzięki czemu będziemy mogli się nią dzielić z deweloperami, czy z kimkolwiek będziemy mieli ochotę. Oczywiście czym ją dokładnie opiszemy, tym lepiej, no ale jest ona też tworzona po prostu z automatu, co jest, myślę, wartościowym dodatkiem. Tutaj możemy dodawać API endpointy, możemy też tutaj znowu zarządzać pewnymi ustawieniami, czy właśnie ten Swagger jest włączony, czy nie, security variables, jak mają dokładnie wyglądać, jak możemy z nich skorzystać, historię wersji, historię requestów, gdzie będziecie po prostu mieli wylistowane wszystkie requesty, które do danego endpointa wpadły, no i dokumentację właśnie w Swaggerze. Więc widzicie, mamy tutaj kilka tych fajnych opcji dostępnych, no i wejdźmy sobie w jakiś konkretny API endpoint. Tutaj znowu możecie podejrzeć historię requestów danego endpointa, możecie stworzyć jakiś snippet, z którego będą mogli korzystać inni użytkownicy. Może to być pomocne, jeżeli mamy jakieś reużywalne kawałki kodu czy funkcje, z których chcemy korzystać. No i DB Preview, czyli możemy podejrzeć sobie po prostu naszą bazę danych, żeby pamiętać, co skąd chcemy zaciągnąć, czy jak chcemy reewaluować daną rzecz. Znowu, tutaj mamy te same rzeczy, co wszędzie indziej. No i jak widzicie, nasz API endpoint jest podzielony na 3 sekcje. Input, czyli to, co trafia do tego endpointa, jeżeli to jest na przykład post, czy on jest publiczny, czy nie. Widzicie, tutaj możemy sobie tworzyć, edytować query, czyli jak ono się nazywa, do czego służy, czy to jest post, get, delete, put, patch, czy head, czy jest wymagana autoryzacja. No wiadomo, że jeżeli to jest login, no to robimy ją na razie bez autoryzacji. No i czy chcemy włączyć caching, jeżeli tak, to jaki ten caching ma tutaj być, żeby funkcjonował. Bardzo przydatna funkcja. Widzicie, tutaj mamy bardzo wiele opcji, którymi możemy zarządzać. A propos jeszcze bazy danych, zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy. W przypadku bazy danych możemy oczywiście tworzyć też indeksy. Coś, co jest bardzo istotne z punktu widzenia performance'u aplikacji czy performance'u backendu, no to tutaj tymi backendami, indeksami zarządzamy sobie ręcznie i to od nas zależy, jak on będzie wyglądał. Dokładnie ten indeks, jak on będzie funkcjonował. Mamy również schemat, który możemy sobie wyświetlać, no i również mamy oczywiście referencje dotyczące danej bazy danych. Więc to tak na marginesie. Wracając do naszego endpointa do loginu, tak jak mówiłem, każdy nasz endpoint jest podzielony na 3 sekcje. Inputy, function stack, czyli te, gdzie tworzymy całą funkcję, no i w jakim formie jest zwrócony response. Oczywiście w inputach tworzymy pola, które mają trafić do naszego endpointa, o ile jakieś mają trafiać.
Więc musimy zdefiniować ich nazwę, czy one są required, czy no. Jeżeli wtedy taki endpoint dostanie zapytanie bez tego pola, po prostu je odrzuci. Możemy je opisać. Możemy powiedzieć, czy to jest lista, czy to jest pojedynczy rekord, czy jest nullable, czy nie. No i czy jest public, private albo internal only. Oczywiście tutaj wysyłamy e-mail i tekst, password, więc wysyłamy te dwie informacje. No i tutaj już tworzymy sobie cały function stack. Jak widzicie, oczywiście w przypadku logowania najpierw sprawdzamy, czy dany użytkownik istnieje. Później sprawdzamy precondition. My robimy, czyli po prostu jeżeli jakiś użytkownik nie istnieje, no to jeżeli jest wartość ta null, gdzie sobie zrobiliśmy wyszukiwanie get record, szukamy maila, czy taki mail istnieje, możemy tutaj sobie skreatować, jak powinien dokładnie wyglądać output, w jakiej zmiennej. Tutaj mamy parę ustawień, czyli tylko tak naprawdę description tego pola. No to jeżeli ten warunek zostanie spełniony, czyli user nie jest pusty, no to walidujemy password, tak. Mamy, jeżeli pass result equals true, czyli został spełniony, no to wtedy create authentication token. W innym wypadku wyrzucamy dany error message, który sobie też tutaj dokładnie konfigurujemy. Oczywiście tutaj możemy sobie dodawać różne funkcjonalności. Jak widzicie, tutaj mamy database requesty, gdzie tych opcji mamy naprawdę sporo. Mamy query, all records, get record, has records, edit records, delete record, add multiple records in bulk, add or edit record, database transaction, clear all records, direct database query, które są po prostu napisane SQL-owymi statementami. Więc widzicie, z tego tutaj opcji naprawdę sporo i są naprawdę zaawansowane, a to tylko database. Mamy data manipulation, gdzie możemy tworzyć zmienne, aktualizować je, tworzyć conditionale, tworzyć pętle, wykonywać obliczenia matematyczne, tworzyć arraye, tworzyć obiekty czy teksty, tak? Mamy następnie rzeczy dotyczące security, czyli stwórz na przykład UID, authentication token, validate password, generate password i tak dalej. Różne tokeny, dekodowanie, enkodowanie ich, enkrypcję i dekrypcję. Mamy data caching do Redisu. Możemy sobie zarządzać całym data cachingiem, który jest właśnie oparty o Redis. Mamy custom funkcje, które możemy dodawać sobie z zewnątrz lub możemy tworzyć własne, do tego sobie dojdziemy. Mamy różne utility functions, czyli HTTP headery, dodawanie, preconditiony, pauzowanie naszego workflow, environment variables, tego typu rzeczy, jest tego tutaj sporo. Jedną z ważniejszych utility functions będzie stop and debug, czyli w danym momencie w cały nasz function stack wrzucamy sobie, że ok, zatrzymaj się w tym momencie i wyrzuć mi coś, jakąś zmienną, na przykład usera czy pass result, tak, co tam się dokładnie zadziało. Możemy sobie to przetestować. Zobaczcie, run and debug. No i tutaj powiedzmy sobie, piszę jakiegoś maila kamil+1 have nocode.io. Oj. Tutaj sobie wpiszę jakiś zmyślony pas 1, 2, 3. No i kliknę run. No, invalid credentials. Mamy wywaloną informację. Precondition nie został najwidoczniej spełniony. Możemy wejść sobie w debugger i widzimy, że drugi precondition, na tym już się wywaliło cały workflow, zwrócił nam error, bo ten precondition nie został spełniony, użytkownik taki nie został znaleziony, więc nawet do stop and debug nie doszliśmy. Widzicie, tych opcji tutaj mamy naprawdę bardzo wiele. Mamy również content upload, mamy external API request, gdzie możemy po prostu tworzyć sobie, właśnie integrować się z jakimiś zewnętrznymi API, więc dzięki temu znowu nasze możliwości tworzenia zaawansowanego backendu wzrastają. Mamy mikroserwisy w wyższych planach oraz funkcję Lambda, więc jak widzicie, tych opcji w samym function stacku mamy naprawdę multum i tak naprawdę chyba mamy wszelkie możliwości do tego, aby stworzyć naprawdę mega zaawansowany, mega responsywny, mega szybki, świetnie działający backend
za pomocą tylko i wyłącznie no-code'u, przerzucając kolejne elementy, czy ustawiając sobie logikę tego, jak to wygląda. Chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, jak dokładnie wyglądają pętle, ponieważ myślę, że jest to bardzo ciekawe. Przepraszam, tutaj źle kliknąłem. Data manipulation, zróbmy sobie loopa. Mamy oczywiście różne for each, for, while, loop break, loop continue, for each, loop remove entry. Weźmy sobie for each. No i for each loop on, tutaj oczywiście nie musimy wziąć jakąś sobie listę, żadnej listy nie wzięliśmy, bo tutaj bierzemy pojedynczy rekord. No to tutaj w tym stacku sobie dodajemy już kolejne rzeczy, na przykład sobie tutaj chcemy stworzyć jakąś zmienną w każdej iteracji, żeby coś tam się nam dokładnie działo. Oczywiście to mówię tutaj o bardzo teoretycznych rzeczach, nie mówimy o żadnym konkretnym workflow, tylko o tym, jak on będzie wyglądał. No i coś, co jest jeszcze bardzo ciekawą rzeczą w przypadku Zano, to jest to, że my konkretnie możemy sobie definiować to, jak chcemy, żeby wyglądała nasza odpowiedź. Jeżeli na przykład będziemy chcieli tutaj sobie zwrócić jakąś zmienną get record from, to możemy sobie powiedzieć OK, customize this. Ja nie chcę, żeby on zwracał wszystkie informacje o tym użytkowniku, chcę tylko, żeby zwrócił jego e-mail i password. Więc jeżeli będziemy zwracali sobie te informacje, mogli manipulować tym, jakie chcemy, żeby informacje były zwracane w responsie naszej odpowiedzi, to znaczy to, że ściągamy mniej danych na frontend, dzięki czemu możemy tym totalnie manipulować i mówić OK, fajnie, to ja chcę, żeby mój frontend ładował się szybciej, bo będzie miał po prostu mniej danych. Jointy na tabelach, bardzo zaawansowane query na tabelach, czy tego typu rzeczy, to wszystko jest jak najbardziej możliwe. Zobaczcie, że nasze rekordy również możemy filtrować właśnie przez joiny, czy przez jakieś custom query. Znowu możemy manipulować tym, jak będzie wyglądał output, w jakiej zmiennej będzie, czy on będzie posortowany, czy będzie miał paginację i tak dalej. No i jak on będzie wyglądał na w external odpowiedzi w tej zewnętrznej, robionej z zewnątrz, a nie wewnątrz naszej funkcjonalności. Więc jak widzicie, pozwala nam to po prostu budować mega zaawansowany backend. Mamy tutaj również tak zwane cron joby, czyli background taski, one się tutaj nazywają, czyli takie taski, które nie są wywoływane przez konkretny request, tylko na przykład są wykonywane każdego dnia o godzinie 20. Tutaj ich edycja wygląda w ten sam sposób. Budujemy jakiś function stack, tak? I ustawiamy jego timing, jak często on jest powtarzany, kiedy się kończy, czy kiedy on ma po prostu wystartować. Dzięki temu możemy robić takie background taski, które będą sobie to wszystko przewalały. Następnie mamy zakładkę library, w której mamy właśnie różne funkcje, customowe funkcje dodane z zewnątrz, czy stworzone przez nas, dzięki czemu właśnie możemy tworzyć różne snippety. Mamy addony, które pozwalają nam enrich your data, to jest świetne wyrażenie, pozwalają nam wzbogacać nasze dane o pewne inne dane, więc tutaj jak widzicie możemy sobie, to jest bardzo coś podobnego do GraphQL, które pozwalają właśnie nam dodawać kolejne rzeczy do naszych API queries czy requestów, responsów, które są po prostu zwracane. No i mamy również pliki, czasami pliki są nam niezbędne do przechowywania na backendzie, żeby po prostu je móc wyświetlać czy pokazywać. Mamy marketplace. W marketplace właśnie mamy różne snippety, różne integracje gotowe, z których możemy sobie korzystać, żeby po prostu tworzyć coś szybciej, czy to właśnie proces paymenty, czy wysyłanie jakichś wiadomości, czy coś dotyczącego security, czy user authentication, więc jeżeli byście chcieli się zintegrować ze Stripe'em, no to tutaj pewne integracje macie już gotowe, możecie sobie podejrzeć, co one w sobie zawierają, macie Explore Live Demo, czy możecie to po prostu dodać do swojego endpointu. Widzicie, one mają 5 endpointów, jedną bazę danych, jedną environment variable, więc od razu widzicie po prostu, co będzie dodane do waszego backendu. Mamy również private, tutaj może nie będę na ten moment wchodził, no i mamy connect, gdzie możemy po prostu integrować nasz backend z różnymi rozwiązaniami, między innymi na przykład z Webflow. No i również mamy settingsy, gdzie mamy pewne informacje. Macieju, tu jest wszystko do zblurowania w
w tym miejscu. Tutaj właśnie możemy sobie tworzyć system variables, które będziemy mogli używać w każdym endpoincie. No i mamy na przykład informację o tym, że jakieś obecnie prace są wykonywane czy importowane. Więc jak widzicie, opcji mamy naprawdę wiele. Tworzenie bardzo zaawansowanych endpointów jest możliwe, więc zapraszam do podsumowania. Jak widzicie, Zano ma bardzo wiele opcji tworzenia tylko i wyłącznie backendu, ale za to backendu bardzo zaawansowanego. Tutaj odsyłam Was do dokumentacji Zano, bo zobaczycie, że funkcjonalności, które Zano oferuje, są dużo bardziej obszerne niż te, które pokazałem Wam w tym filmie. Jest ich naprawdę bardzo wiele. Dodatkowo Zano ma wszelkie certyfikacje poświadczające o jego bezpieczeństwie, performance i tak dalej, typu ISO, SOC, i tak dalej. Możemy też dodać tutaj HIPAA compliance, jeżeli byśmy na przykład chcieli na terenie Stanów Zjednoczonych budować jakieś rozwiązanie medtechowe, więc jest tu naprawdę świetne rozwiązanie do budowania bardzo skomplikowanego backendu. Ja mam nadzieję, że ten film Wam pokazał, co Zano potrafi, jakiego ma typu możliwości i że po prostu Wam coś rozjaśnił. To tyle ode mnie w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.